Hej, cześć, tu Mateusz z Max. Witam ciepło na czytaniach miesięcznych na kwiecień i tradycyjnie zobaczymy dla Was ogólną energię, co ma szansę przyjść i odejść do przyszłości w tym miesiącu, jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać. Dalej przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i związkowców i później zrobimy czytanie na pracę i finanse w podobnej konfiguracji. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzenia czytań dla swoich znaków ascendentalnych również, no bo wówczas można mieć takie szersze pojęcie i większą wiedzę na temat tego, co przyniesie dany miesiąc, tydzień itd., itd. Jak obliczyć swój ascendent? W opisie pod filmem znajdziecie link do strony, gdzie można to zrobić. Lwy, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc. Piękna karta. Tylko pozazdrościć. Co do Was przychodzi, co się pojawia, ewentualnie kto? No naprawdę, chyba ktoś jest bardzo zadowolony, że przychodzi wiosna. Co odchodzi do przeszłości? Pięknie, naprawdę lwy. Wydaje mi się, że kwiecień jest Waszym miesiącem, ale spokojnie, jak Wy się przedstawiacie? Pięknie. Powiem Wam, że pojawiły się prawie same kielichy, a kielichy są związane z uczuciami, z emocjami. Jaka będzie dla Was rada? Macie w radzie byka, albo pannę lub koziorożca, ale raczej byka, nie wiem czemu. Czego raczej nie robić, czego unikać w kwietniu? No dobra, wszystko już wiem. Naprawdę bardzo ładne czytanie, znowu to podkreślę. Mam wrażenie, że po prostu rozkwitacie z tym kwietniem. Oby nie było kwiecień, plecień, poprzeplata, ale raczej szczerze mówiąc tego tutaj nie widzę. Czytania na miłość i uczucia będą zaraz po tym ogólnym. Tutaj pojawiły się karty związane z uczuciami i z miłością, ale powiedzmy, że nie będę teraz tego czytał na sferę właśnie romantyczną. Ale zobaczcie. Z przełożenia jest karta sądu ostatecznego i ta karta mogłaby mówić o wejściu na wyższy poziom świadomości, czy nie wiem, w pracy, w szkole, cokolwiek. To na takiej zasadzie, że po prostu coś Wam się uda i jesteście z tego zadowoleni lub zadowolone. Może komuś się uda awans, może komuś uda się zdać egzaminy, czy dostać na przykład na jakiś kurs bądź sanatorium itd., itd. Ale słuchajcie, karta sądu ostatecznego też jest nazywana, zwłaszcza przeze mnie, kartą zmartwychwstania i rezurekcji, co właściwie pasuje do tych jajecznych świąt, ale powiedziałbym, że ta karta dosłownie sugeruje jakieś odrodzenie. Ta karta sugeruje takie jakby obudzenie się do życia, jak to się mówi, wstanąć do żywych, powrót do żywych, zwłaszcza jeśli ostatnie miesiące, tygodnie czy lata były trudne albo po prostu jesienno-zimowe, zwłaszcza w sercu. Karta rezurekcji, zmartwychwstania, jak sama nazwa wskazuje, mówi o tym, że gdzieś odświeżacie się w kwietniu, i ewidentnie rozkwitacie. Jeśli chodzi o ogólną energię, to zobaczcie,
Mam tutaj dla Was kartę dwójki kielichów, a dwójka kielichów to nie jest karta tylko i wyłącznie miłości, ale karta takiej pozytywnej, ciepłej energii, którą gdzieś mam wrażenie bardzo chętnie z innymi się dzielicie. To jest taka życzliwość, to jest taka empatia, to jest zorientowanie na gdzieś drugiej osobie, ale z pamiętaniem o tym, że gdzieś Wy też jesteście ważni albo ważne. Tutaj zobaczcie, ta karta przedstawia dwie splecione dłonie i dwa kielichy, które się tutaj stukają. Więc ta karta ewidentnie sugeruje o tym, że otoczenie Wasze jest bardzo pokojowe, życzliwe i Wy chętnie innym pomagacie. Być może pomagacie im obudzić się do życia, gdzieś z zimowego snu, tak bym powiedział. Tutaj ewidentnie tryskacie optymizmem. Słuchajcie, co do Was przychodzi? A przychodzi do Was karta trójki kielichów. I jak możecie to zauważyć, jest to karta radości, świętowania, karta zabawy. Zobaczcie, tutaj jest trójka przyjaciół, czy tam przyjaciółek, które trzymają się za ręce znowu, i gdzieś się weselą. Jest to ewidentnie karta radości. Powodów do radości będzie dużo, ale ja mam wrażenie, szczerze mówiąc, że Wam dużo nie jest trzeba. Na tej zasadzie, że ucieszą Was, kwitnące kwiaty, rośliny, to, że rzeczywiście teraz już będzie tylko lepiej, bo zima za nami, tego typu. Ja bym w ogóle powiedział, że jesteście w stanie wyjść z jakiegoś kryzysu, który mógł na przykład być, powiedzmy, w marcu lub nawet i wcześniej. I tutaj jest to miesiąc dosłownie świętowania, zakończenia trudnego okresu. Nawet jeśli to był okres po prostu związany z Waszym samopoczuciem, jakiejś niemocy, braku energii itd., itd. Tutaj zobaczcie do przeszłości i na całe szczęście. Odchodzi karta ósemki mieczy, a ósemka mieczy przedstawia związaną kobietę, która ma też opaskę na oczach, taką przepaskę i dookoła niej są miecze. O co chodzi? Jest to jakieś ograniczenie. Jest to jakaś sytuacja bez wyjścia. Jest to poczucie potrzasku, poczucie bycia, być może pomiędzy nakowadłem i w ogóle takiej niemocy, że coś tutaj ode mnie nie zależy. Czegoś tutaj nie mogę zmienić. I w ogóle jest to karta autosabotażu, czyli wymyślania sobie jakichś barier, krytykowania siebie, uważania, że jest się osobą, niegodną, nieatrakcyjną itd., itd. Jeśli ktoś z Was to miał lub miała, ta karta odchodzi do przeszłości. Ósemka mieczy, czyli karta autosabotażu, bądź karta poczucia bycia w potrzasku, w maraźmie, w braku ruchu, w takiej trudnej energii. Fajnie. Zobaczcie, jak Wy się przedstawiacie. A Wy przedstawiacie się w kwietniu jako karta dziewiątki kielichów, a ta karta dosłownie mogłaby mówić o romansach, ale romanse, miłość sprawdzimy zaraz po tym, ale zobaczcie, dwójka, trójka, dziewiątka kielichów, ewidentnie mam wrażenie, że jest to przekaz dla osób, które są poszukujące, że tak powiem, i chciałyby się zakochać. Ale tak, dziewiątka kielichów to jest w ogóle karta takiego napełnienia emocjonalnego, robienia sobie dobrze, wszystkich takich zmysłowych spraw, które gdzieś Was koją, które Wam właśnie dają radość i zadowolenie. I jest to na przykład pyszne jedzenie wiosenne, jakieś tam nowaliki, jakieś tam sałata ze szczypiorem, tego właśnie jajeczka w majonezie, rzodkiewka, jajka sadzone z młodymi ziemniakami i to wszystko Wam daje takiego lekkiego powiewu, wiecie o co mi chodzi. Wszystko dla ciała i dla ducha, co rzeczywiście Was koi i Wam daje zadowolenie. Tak bym powiedział. Piękną macie energię lwy, aż pozazdrościć. Co macie w Radzie? W Radzie macie kartę kapłana i nie wiem czemu, ale w ogóle kapłan, czy tam papież, czy biskup, czy arcybiskup, czy arcykapłan, ta karta przedstawia byka, ewentualnie pannę bądź koziorożca lub relację małżeńską. I powiedziałbym tak, w Radzie jest, żeby się zabrać za wyżej wspomniane osoby,
Być może ktoś będzie potrzebował waszego wsparcia emocjonalnego, waszego nastroju i optymizmu, które wy ewidentnie macie. Karta kapłana w ogóle mówi o kontroli. No bo wiadomo, że kapłan sobie lubi kontrolować i jest osobą, która ma władzę. I ta karta mówi o tym, żeby gdzieś przejąć kontrolę nad swoimi myślami, emocjami, życiem. Ale ja nie wiem, mi się wydaje, że tutaj to jest zwłaszcza do osób, które ostatnio miały ciężko, trudno, albo po prostu miały trudną energię. No i tu jest informacja, przejmij kontrolę nad tym, nie pozwól, aby to cię kontrolowało, bo nie ma gdzieś ogromnych powodów do tego, żeby rzeczywiście była ta 8 mieczy, czyli autosabotaż i potrzask. No tu macie całą resztę pięknych kart. Czego nie robić, czego unikać? Karta głupca i zobaczcie tutaj ten głupiec z takim małym, pięknym liskiem. Ja bardzo lubię lisy. I zwłaszcza malutkie tutaj przychodzą do nas, są karmione i właściwie w takim okresie, gdzie jest naprawdę wiosna, lato, to przychodzą co wieczór. Ale w zimie też. Dobra, nieistotne. Słuchajcie, karta głupca sugeruje, żeby czegoś nie zmieniać w tym miesiącu, bo może być tak, że lwy będą bardzo rozemocjonowane. Tutaj właśnie w szampańskim nastroju, wiosna, nowe ja, nowe życie itd. I może jakieś decyzje pod wpływem emocji będą podjęte a propos zmian, a propos nowych etapów. No i być może dlatego ten kapłan się pojawił, żeby troszeczkę was, że tak powiem, ściągać na ziemię. Tak bym powiedział. Lwy trochę czasami rzeczywiście mniej bujania w obłokach, ale informacja jest też taka, żeby zapanować nad relacjami z osobami, które macie wrażenie, że was lekceważą, które macie wrażenie, że zabierają wam energię i że tylko biorą. No tutaj wypadałoby się temu przyjrzeć. Sprawdźmy, co w miłości i w uczuciach. Jaka będzie dla was ogólna energia na ten miesiąc? Lwy. Co przychodzi do singli, ewentualnie jak w związkach pokazuje się druga połówka. Ładnie. Czyżby ktoś się zaręczył? Czy weselicho może planujecie? Albo jakieś jest zaproszenie od partnera lub partnerki, od kogoś tam na wesele i was bierze jako osobę towarzyszącą, zwłaszcza dla nowych bądź nieokreślonych par. Jak wy się pokazujecie? No dobra, zaraz. Sprawdźmy radę dla was na kwiecień w miłości i w uczuciach. I czego nie robić, czego raczej unikać? Słuchajcie, dziwne rzeczy. Ja mam wrażenie, że tutaj może być relacja. Oczywiście te czytania są ogólne, tutaj nie będzie wszystko z wami rezonowało. I teraz tak, bierzcie do siebie to, co z wami rezonuje. Jeśli nie, to sprawdzajcie czytania dla swoich znaków ascendentalnych. No i też czytania dla swoich partnerów, partnerek. Powiem tak, być może część z was ma sytuację, w której jakaś relacja się kończy bądź rozmywa. Tutaj widzę coś takiego, że rozpoczynacie od nowa. Na tej zasadzie, że dajecie sobie szansę, jest nowy start i to ta druga osoba, mam wrażenie, bardziej się stara, a wy troszeczkę odpuszczacie i to przychodzi naturalnie, ale to dobrze. Natomiast przejdźmy do sedna czytania. Słuchajcie, dla związków z przełożenia jest karta świata. Karta, która przedstawia roztańczoną i zadowoloną kobitkę. I ta karta dosłownie mogłaby mówić o wyjazdach wspólnych, o zwiedzaniu, być może o wyjazdach za granicę.
Jeśli chodzi o kartę świata, to ta karta mogłaby też sugerować, że jakiś cykl, jakiś etap się kończy i rozpoczyna nowy, pełen przygód, radości, pasji, zaangażowania. Mam gdzieś wrażenie, że czeka to Waszą relację, no a może rzeczywiście ktoś z Was podejmuje decyzję o wspólnym, no nie wiem, byciu, życiu itd., itd. Jeśli chodzi o single, to dla Was karta świata z przełożenia, no ewidentnie nadal mówi, że jesteście w szampańskim nastroju i szczerze, że są Wam w głowie podróże. I to mi się wydaje, że dla lwów pokazuje się już od jakiegoś czasu. Nie może być na przykład tak, że odkładacie kasę na jakiś wyjazd i przez to, no, nie chcecie inwestować w randkowanie. Rozumiem, ale karta świata też mówi, że w ogóle jest szansa nowego etapu. Być może poznania kogoś podczas podróży. Jeśli chodzi o ogólną energię w związkach i w relacjach, to jest tutaj dla Was 7 buław, a 7 buław to jest dosłowne takie zapanowanie nad sytuacją, nad tym, co pomiędzy Wami się dzieje. Zebranie czegoś do kupy i postawienie jasno, kawa na ławę spraw, jak to wygląda, nazwanie być może czegoś, być może określenie, zwłaszcza dla par, które są nieokreślone, albo dla związków, które się sypały. Jeśli chodzi o tą 7 buław, to też jest karta spojrzenia w przyszłość. O co chodzi? Że to, co się pomiędzy Wami zadzieje w tym miesiącu, a może być to rozpoczęcie pracy nad tym, co ostatnio Wam nie wychodzi, bardzo zaplusuje na przyszłość. Jeśli chodzi o single, to w ogólnej energii, zobaczcie, macie 7 buław. I dla osób, które na przykład borykały się ostatnio z jakimiś problemami sercowymi albo, jak Wam się przypomniały jakieś żale z przeszłości, to ta karta takiego zebrania do kupy, mówi gdzieś o tym, że umiecie się podźwignąć z tych traum na przykład. 7 buław też sugeruje, że być może macie jakiś ważny cel, na przykład odkładanie kasy na wyjazd, na wakacje, ewentualnie inwestowanie w siebie, w fitness, w naukę czy coś tam i przez to trochę nie macie czasu na randkowanie, poznawanie nowych osób. Tak bym powiedział. Nie mówię, że Was to mierzi nawet. Zobaczcie, jak pokazuje się Wasza druga połówka. Słuchajcie, luksus. 4 buław. Zobaczcie, ta karta przedstawia 2 osoby w białych szatach, może małżeństwo, może właśnie parę. Nad nimi 2 białe gołębie, czyli symbol pokoju. Tutaj są 4 buławy, czyli karta stabilizacji, pokoju, spokoju, jakiegoś zawarcia, jakiejś unii, paktu. I wychodzi na to, że Wasza druga połówka jest bardzo stabilna emocjonalnie, umie zadbać o stabilność Waszą życiową, czy tam Waszą mentalną, dlatego, że jesteście z tą drugą połówką w związku. Nie trzeba, inaczej, nie ma jakichś super huśtawek emocjonalnych przez drugą osobę. Super. Ktoś tutaj jest pokojowo nastawiony, chce się godzić i naprawiać. Fajna informacja. Może ktoś rzeczywiście się tutaj oświadczyć lub będzie wspólne wyjście na weselichu, może zaproszenie. Co przychodzi do singli? 4 buław i słuchajcie, 4 buław, karta stabilizacji i to tak jakbyście rzeczywiście inwestowały teraz swój czas, pieniądze, emocje w siebie, w swoją edukację, w swoje życie zawodowe, w jakiś swój rozwój i przez to myślicie sobie, dobra, może w kwietniu nie, może nie teraz. Jak ktoś się ma znaleźć, to się znajdzie, może od maja. Tutaj bym powiedział, że jakaś fajna, stabilna osoba, to jest ważne, bo może z taką osobą można stabilną relację stworzyć, może Wam uciec sprzed nosa. Jeśli rzeczywiście będziecie, że tak powiem, unikać albo używać braku czasu jako wymówkę. Zobaczcie, Wy się w związkach przedstawiacie jako 10 mieczy, a 10 mieczy to karta związana z taką rezygnacją i odpuszczeniem. I to powiedziałbym, że jest na zasadzie
Jeśli bardzo się starałyście i ta druga osoba w ogóle tego nie doceniała, no to teraz po prostu dystans. No nie chce wam się dalej, po co? I mi się wydaje, że to bardzo działa. 10 mieczy też może mówić, że momentami trochę nudzicie się w relacji i potrzebujecie wrażeń. One mogą być związane ze wspólnymi wyjazdami, wspólnym realizowaniem jakiejś pasji, a niekoniecznie o szukanie czegoś na zewnątrz. Wiecie, o co mi chodzi. Jeśli chodzi o single, no to zobaczcie, no wy jako 10 mieczy, no to jest karta rezygnacji. Powiedziałbym tak. To nawet nie jest tak, że ktoś z was się poddaje i myśli, o już nigdy nikogo nie poznam, tylko po prostu wam się nie chce. Macie lenia trochę. Inaczej. Tutaj widziałem w ogólnym czytaniu dużo zadowolenia i świętowania, ale bardziej z przyjaciółmi, z rodziną na święta i tak dalej, bliskie grono. Ale niekoniecznie mam wrażenie, że jesteście tak jakby ku nowym osobom. Trochę wam się nie chce przełamać no gdzieś swoje bariery i ewentualne lenistwo. Czy lwy mogą być leniwe? Nie wiem, może. Może w kontaktach randkowych na przykład. Zobaczcie, w Radzie dla Związków jest karta Asa Mieczy, a As Mieczy to karta walki, ale też komunikacji, początku nowej komunikacji. Czyli o co chodzi? Tak walczyć o te relacje, tak rozmawiać, tak próbować rozmawiać na bieżąco, rozmawiać spokojnie, dyplomatycznie, asertywnie się zachowywać. Nie pozwolić, żeby tutaj emocje brały górę, ewentualnie, żeby rzeczywiście coś było zamiatane pod dywan. Tutaj karty mówią tak, starać się. No, dla singli karta Asa Mieczy, no, karta komunikacji, słuchajcie, początku nowej komunikacji. Powiem tak, jeśli rzeczywiście naprawdę nie macie w ogóle czasu na to, żeby się iść i gdzieś z kimś spotkać, to w internecie spróbować, na aplikacjach, na stronach randkowych. W Radzie macie początek nowej komunikacji, czyli co? Kogoś tam poznać trzeba, przynajmniej jedną osobę. Do pisania, zobaczymy, może rzeczywiście się zainteresujecie i może rzeczywiście będziecie chcieli bądź chciały się spotkać. Czego nie robić, czego unikać w związkach? Zobaczcie, jest to paź monet i paź monet to może być byk, panna, koziorożec, a może dziecko, a może student, ktoś młodszy w każdym razie. A może słuchajcie tak, że może wasze dzieci mają już dzieci i te tak jakby za dużo poświęcacie czasu im albo wnukom i przez to na przykład nie macie czasu dla partnera, dla partnerki. Czegoś takiego unikać, bo tutaj ktoś się może czuć osamotniony, osamotniona. W ogóle unikać wtrącania dzieci w wasze sprawy. Że wy ich nie angażujcie, ale też żeby one same się nie wtrącały w wasze sprawy. O, to wy wiecie najlepiej. Czego nie robić, czego unikać, jeśli chodzi o lwy, single. No ten, słuchajcie, paź monet. Osoba, która mogłaby chcieć od nowa próbować gdzieś zaangażować się w wasze życie, albo tam pojawić niespodziewanie. Paź monet też mówi, że jeśli rzeczywiście nie czujecie gotowości na to, żeby zacząć się nagle umawiać na randki, to nie róbcie tego. Ale wypadałoby coś tam sobie z kimś popisać, może od maja, słuchajcie, no czemu nie? Przejdźmy sobie jeszcze teraz do czytania na pracę i finanse. Jaka będzie dla was ogólna energia? Ulala, dobrze, lwy, słuchajcie, super czytania macie. Co do was przychodzi, co się pojawia? Pięknie, znowu dwójka kielichów. Co odchodzi do przeszłości? Jak wy się przedstawiacie? Słuchajcie, w ogóle też mam wrażenie, że część lwów bardzo chce i inwestuje w swoje pociechy, w ich rozwój szkolny, edukacyjny, a może w swój. No dobrze, rada dla was.
Słuchajcie, czujecie się bezpiecznie w tym miesiącu, jeśli chodzi o pracę i finanse. Ale o czymś trzeba powiedzieć i porozmawiać. Czego nie robić, czego raczej unikać. Znowu ten paźmonec, słuchajcie. O co tutaj chodzi? Niezły przekaz, naprawdę niezły przekaz. Macie tutaj dużo mocy, dużo motywacji, ale umiecie też tak zagrać, żeby zarobić, ale żeby się nie narobić. Czyli jak idzie szef, to pracujecie szybko, jak odchodzi, to troszeczkę wolniej. Wiecie, o co chodzi, tak? Inteligentnie. Ale powiedziałbym tak, dobry czas na zawieranie nowych znajomości biznesowych, na rozpoczynanie kursów, szkoleń, na inwestycje finansowe w swoją edukację, bądź w ogóle w rozmowy o pieniądze i o pracę. Bo zobaczcie, z przełożenia jest dla Was trójka monet i ta karta przedstawia nauczyciela i uczniów i mogłaby to być karta nowego początku, nowych fundamentów. Zwłaszcza dobra karta, tak jak już wcześniej mówiłem, dla osób, które rozpoczynają nową pracę, nową szkołę, kursy, idą na rozmowę kwalifikacyjną. Tutaj w ogóle mam wrażenie, że trzeba się zastanowić nad tym, jak są pieniądze rozdzielane pomiędzy Was i współpracowników. Jeśli ktoś nie czuje się sprawiedliwie wynagradzany, to trzeba o tym pogadać. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was karta maga, czy tam alchemika, a jest to ktoś, kto ma wszystkie narzędzia, doświadczenie i taki dryk, żeby wykonywać swoją pracę. Jest to ktoś, kto ma ewidentnie zapał, kto jest ewidentnie osobą kreatywną, wie jak się sprzedać, i wie jak tam zaczarować i jak rozmawiać, jeśli chodzi o rozmowy kwalifikacyjne, jeśli chodzi o egzaminy, jeśli chodzi o sprawy związane z pieniędzmi. Czyli nawet jeżeli ktoś składa, wniosek do sanatorium czy coś tam, to wiecie kiedy, jak i z kim. I to jest bardzo dobre, bo tutaj Wam się powiedzie. Rozmawiać o pieniądzach. To jest bardzo ważna rzecz. Macie tutaj takie doświadczenie, w sensie tak umiecie się sprzedać i pokazać swoje doświadczenie, że to wyjdzie. Zobaczcie, przychodzi do Was karta dwójki kielichów. A dwójka kielichów, jak już wcześniej mówiłem, przy okazji tego ogólnego czytania, przedstawia dwie osoby, które mogłyby zawierać unię, pakt, godzić się i ja bym powiedział, że tak, w tym miesiącu jesteście w stanie ogarnąć lepszy kontrakt, lepsze warunki, dojść do porozumienia z szefem, z szefową. Tutaj bym powiedział, że jeśli jesteście osobami, które miały poczucie, że mają dużo obowiązków, a zarabiają mniej niż inni, na przykład, to tutaj widzę, że jest taka obopólność, czyli gdzieś te obowiązki się rozkładają. Pieniądze też, tak bym zasugerował. Momento. Jeszcze powiem wcześniej, teraz, że to jest dobry czas na domaganie się pieniędzy, jeśli ktoś od Was pożyczał. Lub w ogóle gdzieś czuje, że część z Was bardzo inwestuje w swoje pociechy, w kogoś. Pieniądze. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta rycerza kielichów. A może to być jakiś leser, który ewidentnie na przykład w pracy się obija i z taką osobą żartem, ale gdzieś tam w sposób taki łagodny dochodzicie do porozumienia. Ten dodatkowy bagaż z pleców spada, odchodzi, ale też bym powiedział, że rycerz kielichów to może być jakieś ewidentnie takie ignorowanie bądź niemyślenie o Was poważne. I tutaj dlatego powiedziałem wcześniej, że warto gadać z osobami, które Wam wiszą kasę, albo z szefostwem, które rzeczywiście tutaj może niesprawiedliwie Was traktuje. Naprawdę tutaj macie siłę przebicia. Też w ogóle mam wrażenie, że ktoś z Was odpuszcza sobie większe zakupy, bo chce zainwestować w swoją naukę, może w czyjąś, albo w ogóle w kogoś. Może tam wspieracie swoje dzieci na przykład.
Zobaczcie, wy przedstawiacie się jako 4 mieczy, a jest to karta wyleczenia, zaleczenia, regeneracji. Może ktoś ma urlop w tym czasie, ale powiedziałbym tak, coś tutaj będzie naprawione. Albo wasz kontrakt, wasza umowa, albo relacje z współpracownikami. W ogóle 4 mieczy przedstawia osobę, która sobie tutaj leży i odpoczywa. Ona nie musi tutaj za bardzo się nagimnastykować, mimo to, że macie energię, ale właśnie wiecie, jak i kiedy ją spożytkować. Poza tym ta karta sugeruje jakiś spokój związany z waszą sytuacją zawodowo-finansową. Nawet jeśli zaczynacie coś nowego, czujecie ulgę i spokój. Zobaczcie, w Radzie jest 5 mieczy, a 5 mieczy to jest właśnie karta zamiatania spraw pod dywan albo braku komunikacji. I jest to ewidentnie informacja dla was, żeby rozmawiać o pieniądzach, żeby negocjować, żeby na przykład kolejny miesiąc nie ulegać miłym słówkom szefostwa, czy tam próbie motywacji was, tylko słuchajcie, asertywnie, inteligentnie pogadać o pieniądzach, o konkretach, a nie o maślanych oczach. Słuchajcie. 5 mieczy też mogłaby zasugerować, żeby odpuścić sobie jakieś wielkie inwestycje jeszcze i odłożyć, żeby przy najbliższej przyszłości mieć więcej na te inwestycje. No i wziąć coś lepszego. Czego nie robić, czego unikać? Znowu ten paź monet. Paź monet to byk panna albo koziorożec, ale słuchajcie, unikać braku komunikacji z wyżej wspomnianą osobą, zwłaszcza jeśli wam ktoś pieniądze wisi, ale też bym powiedział, nie bać się prosić o pieniądze, podwyżki, mówić o tym, że potrzebujecie rozwoju i wyzwań w pracy. Nie obawiać się też, słuchajcie, inwestować pieniędzy w swój rozwój, w swoją edukację, w jakieś kursy, bo gdzieś w przyszłości może to zaplusować i może to wam przynieść większy, szacunek, większe dochody itd., itd. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję bardzo za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej, cześć i papa.